Today we will be talking about Christmas in Poland. We're talking about the Christmas traditions. Christmas traditions in specific. Poland. A dzisiaj będziemy rozmawiać o tradycji świątecznej w Polsce. My daughter, this one and I've got another daughter, both of them born in Australia. Moje obie córki urodzone w Australii. You know this daughter, and she is from other channel? From Walking No Talking, Aussie Girl. Wiecie, znacie moją córkę, niektórzy Polacy, to jest moja córka i ona ma też swój kanał. Walking No Talking. So To znaczy po polsku idę i nie rozmawiam, ale zaczyna trochę rozmawiać na filmikach. Yeah. Tak. Talk about Christmas traditions in Poland. Dzisiaj chcemy rozmawiać o tradycji w Polsce świątecznej, taką jaką ja pamiętam. This tradition I remember, and if I ever go to Poland again, I am going to do anything to make this tradition. The same Yeah. type of Christmas Eve. Yes, correct. Jak kiedyś pojadę do Polski, to będę próbować zrobić taką na przykład samą Wigilię, jak była kiedyś w Polsce w mojej rodzinie. So, do you know how many days in Poland is Christmas? For how many days? I know that it's more extended than other countries. Yeah. So that, but I think it's 3 days officially. 24th, 25th and 26th. Yes, and because in Australia, not everyone thinks Boxing Day is part of Christmas. It's a resting day. Yes, correct. Po polsku powiem, wszyscy na pewno wiedzą, nawet ci Polacy, którzy wyjechali z Polski, że w Polsce jest 3 dni świąt Bożego Narodzenia. Wigilia, pierwszy dzień świąt i drugi dzień świąt, który się nazywał Szczepan. So now we're going to talk about star on the sky. So I've heard that you can't start to eat on Christmas Eve until you see the first star in the sky. Yes, correct. And when I was small and we spent most of the Christmas on the farm at my grandfather's place, all of the children, when table was set and Christmas tree decorated, used to go outside. We ran inside and outside and look for the first star. Sometimes it was snowing and windy. We could not see anything and we'd be standing and waiting, looking. Yeah. To po polsku z mojej rodziny, czy pamiętasz na przykład Małgosiu, moja siostra, Zofia i Krzysiu, jak wylatywaliśmy na dwór i patrzyliśmy, czy już jest pierwsza gwiazda na niebie, żeby można było zasiąść do stołu i zacząć Wigilię. To był piękny czas, piękne wspomnienia. So now we're going to talk about the table decorations. Okay, so I think that I've heard that some people put hay underneath the tablecloth, which is unusual in Australia. You wouldn't do that. Yes, because Polish community is Catholics and they believe that Jesus was born on the hay, and this is why they put the tablecloth on the table on the top of the hay. So you expect this to see next year on my channel.
To mówimy, beside that, about the tablecloths, how the best tablecloths people put on the table for the vigilia, for Christmas. Bring out their best that they've got, their best linen. Yes, the best linen and all decorations. Like I will show you this one close up soon. All the best decorations. Po polsku ludzie w Polsce nakrywają stoły białe. It has to be always white. A białymi obrusami musi być długi stół. Wiesz, dlaczego musi być biały? Bo tutaj wszyscy mają Kolorowe, czerwone. Yeah. W Polsce jest biały. In Poland it's white, but because I am in Australia, each year I am trying to do different table decorations, but my mind is always running towards the white. So w następnym roku zobaczycie, jeżeli będziecie jeszcze odwiedzać nasz kanał, mój kanał, na stole siano, tak jak było u mojego dziadka w Majdanie. I na podłodze słoma. Tak to było, pamiętam, bawiliśmy się jako dzieci, było fantastycznie. Beautiful embroidered tablecloth, and under the tablecloth on the farms they used to place hay. Pięknie udekorowane obrusy, które musiały być białe, a pod obrus było kładzione siano. Because my daughter is born in Australia and I am teaching them from the first Christmas, both of my daughters, the Polish Christmas traditions. If we ever go back again and we are having a Christmas in Poland, for her to know the traditions and she will behave the way Polish people behave. Mówię, że jeżeli kiedyś pojedziemy do Polski i moje dzieci wiedzą, nauczyły się polską tradycję, bo ja ich uczę od pierwszego roku życia, zawsze robię w każdym roku wigilię, nawet gdy pracowałam i gdy będą wiedziały tradycję i pojadą do Polski, w razie czego na święta Bożego Narodzenia, to będą wiedziały, jak się zachować i będą wiedziały polską tradycję. So do you know, Nea, about the settings, table settings? I know that there's usually a spare plate in case unexpected guest turns up, or to represent if a family friend or family someone passed and away. for family not with us anymore. So we always do the extra plate full setting. No, ona mówi, że po polsku, gdy nakrywamy do stołu, to musi być jedno siedzenie wolne i jedno nakrycie zupełne, pełne, tak jak dla nas, talerzy, zestaw, wszystko dla osób, dla kogoś, kto zapuka do drzwi i dla osób, które już nie są z nami. I need the drink. Now we're going to talk about talking. alcohol and food. Teraz będziemy rozmawiać o jedzeniu i o piciu alkoholu. So in my family, with the tradition, what I remember, there was no alcohol during the Christmas Eve vigilia. Until 12 p.m. that night, that you couldn't drink. Yes,
And no Polish. meat. And no meat. Yes. So the same thing as well, 12 o'clock at Yeah. night has to be officially Christmas Day. Yes. If somebody had a drink alcohol, no one could see. That person went somewhere and have a And they meal. hid it. Yeah. So w mojej rodzinie nie było, bo moja rodzina, mój dziadek, mój wujek ze swoją rodziną, moja babcia, wszyscy byli, można powiedzieć, zabitymi katolikami, wierzyli, że nie wolno pić alkoholu i jeść mięsa w Wigilię. I pościli przez 40 dni. Mój wujek to nawet nie palił papierosów, wujek Heniek, Małgosiu, twój tata, przez 40 dni i nie jadł, pił mleko, tylko zupki i schudł zawsze tak, bo pościł 40 dni. Tutaj ludzie piją na Christmas Eve. Nie, Nie wszystkie. ale w większości. Ale w większości piją. Piją, bo myślą, że święta Że są, już żeby są. się opić, już Nie. zjeść, wygłupiać się wszystko. A w Polsce muszę przyznać, że ta tradycja naprawdę jest fantastyczna, bo w ten wieczór, gdy ktoś nawet nie rozmawia z rodziną, z jakąś osobą, zawsze się wszyscy pogodzą. To jest i było dla mnie najbardziej takie rodzinne, że wszyscy się zeszli i jeżeli mieli jakieś statki, jakieś pokłócenia, to się zawsze wszyscy pogodzili. So I want to say in English that during the Christmas Eve, if somebody from family was not talking to each other for some reasons, they forgive each other on the Christmas dinner and they talk, they forgot always about the wrong thing. Any silly things that happen during the year. Because sometimes those things not important. Exactly, yeah. And they stop talking to each other for the silly things. Yeah. So we're talking now about food. Do you know how many dishes I put on the table every year? Well, I know technically it's supposed to be 12 courses Yes. of food. Yes, 12 courses of food. It doesn't mean 12 big plates and you eat, you can eat. There's just, you say one dish, just say Polish dumplings. The portions are Small, so you yeah. can try a lot of things. Polish red balls, the second one. Too small like ravioli to eat with the balls, the third one. So till you land up and make a 12. But you know what I want to say? I need to clip this. 42 years ago, I've got tape on the old tape, Christmas Eve dinner, Wigilia, in Poland. It was done by my cousin, and my grandfather was alive 42 years ago. That's a good piece of history. Family history, 40 years. Yeah, and it was my auntie and my uncle, my mom and my cousin, my grandfather, Małgosia, her brother, you know. And when they talk at the table about religious tradition, my grandfather, I have to do the clip, my grandfather said it was 13, because it was 13 apostles, the 13 one, it just joined, and that's why he said 13. But for people who wants to investigate, you can investigate this. This is what I know from my grandfather, from the tape I've got till today. 12 potem albo 9. Ile zostało było? 12. No, tyle powinno być, tyle potem powinno być. To mamy prawie że tyle.
Co chciałam powiedzieć, ile dań my mamy na stole po polsku? 12 12. I właśnie mówię o tych 12, że mam nagraną taśmę z Polski. Zdzichu mój kuzyn mi nagrał z Wigilii w Majdanie. Rozmowa była przy stole i to było 42 lata temu i mój dziadek powiedział podczas rozmowy, moja mama tam była, wujek Heniek, ciocia Mila, Małgosiu, ty byłaś, twój brat Krzysio, dziadek. I dziadek powiedział podczas rozmowy, że było 13. On powiedział, bo było 13 apostołów, bo jeden doszedł. Ale żeby to sobie na 100% udowodnić, sprawdzić, to możecie sobie sprawdzić. Ja tylko to wiem, co dziadek mówił. To 12 dań. Nie, 12 dań. Co, jakie dania ja robię? Jakie ja robię dania? Wiem, że nie można mięsa jeść. To Zamiast mięsa jest, ryba tak, i sałatki. ziemniaczana sałatka, pierogi, I pierogi, jak można zapomnieć o w pierogach i z grzybkami. I barszcz. Czerwony. Czerwony barszcz. I uszka do barszczu. Tak. Ja trochę wstawię zdjęć. Tak, żeby zobaczyć. Tyle potraw, żeby było 12. 12. To. I ciasta Też. W Polsce jest najpopularniejszy za moich czasów makowiec rolowany. Traditional poppy seed roll. Tradycyjny polski makowiec. Ja uwielbiam to. In Poland is as a cakes because we're talking about food and she's saying, you can say in the English what sort of food we eat, what sort of food I so cook. it's seafood, potatoes, salad, a green salad, dumplings. Polish homemade dumplings, Yeah, Polish red barszcz soup and kapusta of course that's Sauerkraut. So that's sauerkraut with in the English. mushrooms. This is sauerkraut with the fresh cabbage and addings. To jest kapusta na Wigilię. Yep, mushroom sauce. Yes. What sort of cake we having each And year? Very it's important. Poppy seed cake is very traditional. Roll. Yeah. So in Australia, we don't have Polish bakeries. Sometimes we manage to buy somewhere by Polish person cake roll, and I In some buy them. specialist stores where they stock other international foods as well. Yeah. Sometimes they'll have Balkan country food. Yeah, but like bakery, most of the time a Polish woman is baking and she's got some kind of short contract with the shop, international shop, and she deliver. Well, do you remember how much I paid for one roll? I bought 2 rolls this year. Well, I think for a large roll it's $25 Australian dollars. Yeah, w tym roku był makowiec kupiony, Polka piekła kobieta. Kupiłam go w sklepie, bo ona oddaje do sklepu i jeden makowiec kosztował $25. Ale że to jest dla nas tradycja i ja zawsze chcę mieć co roku, więc zapłaciłam. Co miałam zrobić? Uwielbiamy makowiec, a nie mamy dostępu sami, żeby upiec tego makowca. Poppy Seeds Roll. Makowiec domowej roboty. Was made by Polish woman. Upieczone było przez jedną Polkę.
Animals in the Poland during the Christmas Eve. Zwierzęta mówią ludzkim głosem. Oh, sorry, I've heard that on Christmas Eve some people believe they can communicate, talk to their animals, and so they'll actually go out In the farm. Well, in a farm and visit each animal and talk to them and I suppose bless them for the year. Yeah. Because on the farm they have their own barns with the animals. Most of the time they have 1 or 2 cows, 1 or 2 horses, some pigs, chicken. And my grandfather and my uncle, before we went to the midnight mass, he used to go to the barn and talk to the animals. I remember my grandfather thanks them for giving him all of the help and all of the food they needed, because horse work on the fields, cows give him milk, and from milk they have a products, chicken, eggs, Yeah. all the produce that they're living off, yeah. basically. So do you think the animals speak Speak Polish back, I don't know, maybe. but it's even if they don't, it's such a good feeling to go to barn, come back, and you feel free that you said good things to animal. Because I was talking to my cats. I used to talk to my cats. Yeah, a lot of cat and dog owners we talk to our pets. So this is the it's sign. The same thing. If they answer to us meow or how, it Yeah. means they understood That's what right. we say. Teraz rozmawiamy o zwierzętach, że zwierzęta rozmawiają ludzkim głosem. Ja pamiętam, mój dziadek i wujek wchodzili do, jak to się mówi, chleba, i dziadek kochał konie i głaskał swojego konia, całował go i dziękował mu, że mu pomagał w polu, przy orce i przy zbiorach zboża. Ale krowa, dlatego że daje mleko, później z mleka robisz ser, masło, ja sama robiłam masło. Mój rekord był 30 minut w maśniczce. 30 minut. I tego w życiu nie zapomnę. Rozmowa ze zwierzętami o północy, zanim poszliśmy na pasterkę, zanim dziadek poszedł na pasterkę, i wujek, bo tego nie można zapomnieć, bo on był jako drugi gospodarz w gospodarce, rozmawiali ze swoimi zwierzętami i dziękowali im za cały dobry rok. This is next good point. Cleaning inside the house, preparing yourself, ironing sheets. Okay, so everything has to be cleaned and decluttered, and your clothes that you're planning to wear need to be ironed before Christmas Day or Before Christmas Eve. Yep, everything completed Before we Christmas sit to Eve. the table. Yep. To mówię o prasowaniu. Małgosiu, pamiętasz? Twój tata nie lubiał, jak my prasowaliśmy po Wigilii na drugi dzień, na pierwszy dzień świąt. Trzeba iść do kościoła, trzeba się w coś ubrać, nie? Pamiętasz? Wszystko musiało być uprasowane przed Wigilią. Dom mieszkanie wysprzątane, śmieci musiały być wyniesione, wszystko ugotowane, naszykowane. Na wsi to była ciężka praca, ale że wszyscy w rodzinie musieli coś zrobić, to nie było tak ciężko tylko dla jednej czy dwóch osób. Dużo ręce. Dużo rąk. Jak po angielsku mówią, many hands make light work. Yeah, like what children did when it was snow and cold. They bought from outside wood,
They sweep the floors, even 6 or 7-year-old. Everyone contributed something. Feed chicken, I carry myself as a 6-7-year-old bucket with cooked mashed potatoes and with the weeds, seeds for the pigs. Oh, right. To eat, so they can eat. Yep, so feeding the animals. Yeah, everybody have something to do, and it was not so much for one person or for two people, because women have to do the baking, cooking, men did work outside, and children did the small things inside and outside. To rozmawiamy teraz o przygotowaniu, o pracy, jak ciężko by było na jedną osobę czy na 2 osoby przyszykować na Wigilię. Kobieta zawsze gotowała, mężczyźni pracowali w oborze na zewnątrz, przynosili duże, ciężkie rzeczy do środka, a dzieci oczywiście przynosiły węgiel, zapalały w piecu, karmiły kury. Ja sama nosiłam do chlewa gotowane kartofle dla świń, zmieszane ze zbożem, że osoba dorosła nie musiała tego robić. A osoba dorosła w tamtym czasie była młodsza ode mnie, tak jak ja teraz jestem. And the adult at that time, it was my age. Because I was young. Yeah. And when we went to the farm for most of the time for Christmas and Easter, for each Christmas and Easter, there was 5 of us, 3 children and parents. 5 nas pojechało zawsze na wieś, 3 dzieci i dorośli. So that was good for some extra help. Yeah, and everybody was involved in the cooking. Yeah, some kind of preparation. Yeah. Kto przyjechał, to pomagał gotować, sprzątać. Yeah. After dinner, my family and all of the people on the farm, on the village, used to sing Christmas carols. Po Wigilii wszyscy na wsi śpiewali kolędy. And the best thing it was that small children used to come under the window. And knock on the window, ask if you wanted to hear them sing a Christmas carol. Yes, when it was very cold and windy, they sing one Christmas carol under the window, and then we ask them to come to the kitchen and they sing inside. Okay. Yeah, that's really traditional. Yeah. Here you'd have to be booking in someone to sing Christmas carols. And for that they used to get some coins, or treat or something. Treat from Christmas tree, or lollies, or biscuits, anything just to say thank you. A teraz pamiętacie, jak dzieci kolędowały? Po Wigilii przychodziły dzieci pod okno i pukali w okno i mówili tak: Panie gospodarzu, pani gospodyni, zwola czy nie zwola? I zawsze odpowiedź była zwola, więc zaśpiewali jedną kolędę pod oknem, a później, bo przeważnie było zimno, bo w tamtych czasach zawsze było zimno w Wigilię, bo zawsze był śnieg. Później się ich wołało do środka, było 4, 5, 6, 8 dzieci, zaśpiewali parę kolęd, dostali jakieś tam centy, w tamtych czasach to było 10-5 groszy, jakieś ciastka, cukierki z choinki i poszli. To było takie kolędowanie, ale to jest bardzo, bardzo
przyjemne, bo zawsze człowiek czeka, czy ktoś przyjdzie pod okno i nie zapyta, czy można zakolędować. After Christmas Eve dinner, we also used to sing Christmas carols as a family at the table. We don't sing over here, but we play. But we play Christmas carols in the background, off the internet, off YouTube. And you know Polish Christmas carols. You know. I know the tune. Yeah. Yeah. For us, this is a big tradition. Yes. I także dla rodziny zawsze pamiętam, śpiewaliśmy, kolędowaliśmy po Wigilii. And after that, some years it was good and some years it was not. We have to go for midnight church. Midnight mass it was. Yes. And we walk few kilometers through the forest and snow. It was especially heavy when was lots of snow. Sometimes snow it was up to the knees. And we're still ploughing through trying to Yeah. get to the church to get to midnight mass. Yeah, and transfer this for the fun. We took potatoes in the pockets and firecrackers. We place in the potato and we chuck into the air on the trees. That was also fun for children. Mówię, że najgorzej było czasami dzieci nie chciały szczególnie iść na pasterkę, bo było daleko, przez las, przez śnieg, ale żeby to uprzyjemnić, to wkładaliśmy kartofle w kieszeń, surowe kartofle i braliśmy zimne ognie, wkładaliśmy w kartofla, zapaliłyśmy i rzucałyśmy Drzewa. na drzewa. Yeah. This one is the most important thing where people forgive each other. Before we eat and before we sit to the table, we have to wish ourselves a Merry Christmas and share waffle. Wafers. Yeah. This is as a body of Christ. Every person share a little piece of the Yeah. wafer and bless each other and forgive each other. Yeah, like I'm saying, I'm wishing you for all of the best, prosperity, like always, lots of money and health. And we both exchange. And she a piece. pinching. She's exchange a piece, take and it, eat. and you take from me as well. And she's holding in her hand also wafer, and I'm taking from her because she is wishing me wishes. Yes, so everyone goes around wishing each other So all they the best. also forgive if they don't talk to each other during the year. They have to forgive. forgive at that time. Yeah. I dzielenie się opłatkiem jest najważniejsza rzecz, bo opłatek wszyscy Polacy znają. A gdy sobie rodzina, każda jedna osoba, która jest na Wigilii, składa życzenia, w tym czasie po prostu nie mają wyjścia, muszą się przeprosić, jeżeli ktoś z kimś nie rozmawia. But I know from Poland this is a very important and you feel like, you know, when you do this sharing and you wish to each other, you start crying, you can't talk. On the tape, when my grandfather, he was oldest in the family and he always each year have to start Christmas Eve dinner, he cried. He could not talk. It was so important. Very important, because he did summarize whole year, wish everybody a Merry Christmas, and he was holding the waffle and he cried. I've got still on the tape when he cried. Boże, błogosław
szczęścia, zdrowia, pomyślności. Było czas. Dokładnie. Mama zaraz będzie płakała. Nie, ja się cieszę. Tak. To będzie śmiać. Doczekał. No. Jakiego czego, dziadku? Co mówimy o opłatku, pamiętam, a już nie będę się powtarzać znowu, każdy się dzielił, przepraszał sobie i pamiętam, dziadek zawsze jako najstarsza osoba w rodzinie zaczynała Wigilię z opłatkiem i z życzeniami i na taśmie też mam nagrane, dziadek zawsze płakał, nie mógł mówić, bo ten opłatek był bardzo ważny, najważniejszy po prostu podczas Wigilii. Not all of the Polish people opening gifts more in the modern days like now, I but know we the carry tradition. for Poland and some other Baltic countries, depending what religions they are, that they open and exchange gifts within each other traditionally on Christmas Eve. So in Western countries like in America, Australia and England, you will open and exchange presents on Christmas Day. But in Poland, Christmas Eve. In Poland, beside that, there is a special day is called Saint Nicholas, which is 6th of December. That day, all of the children used to get gifts from like parents' workplaces, and gifts from parents. Just say Nicholas came, Santa Claus, and left gifts outside the door or somewhere. Usually that was somebody from the family, and that was as a one day of gifting gifts, and other it was on the Christmas Eve dinner. But not all of the adults used to give gifts to each other. It just more common was for small children. Yeah. To mówię o prezentach. W Polsce święty Mikołaj jest 6 grudnia, gdzie dzieci dostawały prezenty z zakładów pracy, z rodziców zakładów pracy, często od rodziców. Każde dziecko czekało, bo Mikołaj przyjdzie i przyniesie jakąś paczkę. I oprócz tego czasami, w większości może powiem, w Wigilię, po Wigilii, a w Australii jest otwieranie prezentów 25 grudnia. Wszyscy siedzą w piżamach i otwierają prezenty. Nie mogą doczekać się małe dzieci rano, żeby otworzyć. Nie mogą nawet spać. Tak. I przychodzą sprawdzać, czy mają paczki. Tak. Nie. The first and second day of Christmas in Australia and in Poland, what the difference between them? Because like in Australia, there is no Christmas Eve official. Christmas Eve isn't a public holiday, so it's recognised that it is the Christmas Eve day, but if it falls during a weekday, people still work, and a different public holiday will be assigned to cover that, the 24th. So, for example, if Thursday is the Christmas Eve, you might have a public holiday on Monday the following week to replace working on that day. Chcę powiedzieć dla Polaków i dla mojej rodziny, że w Australii nie ma Wigilii. My Wigilię obchodzimy, bo jesteśmy Polakami i dla nas święta nie byłyby jako Wigilia. W kalendarzu
jest napisane, że 24 jest Christmas Eve, ale oficjalnie jego nie ma. Także jeżeli takie święta przypadną w ciągu tygodnia, mogą być przesunięte i możesz dostać za to dzień z pracy, ale za moich takich długich latach, w których ja tutaj pracowałam, u mnie się nigdy to nie sprawdziło, bo pracownicy chcą Ci dać jak najmniej dzień wolny. What Australian do in the 25th and 26th of December? So 25th, Christmas Day, is official Christmas. So that's Most important. they have Christmas lunch usually, Christmas lunch, sometimes dinner. The same way, invite lots of families, and the main dish will be a very large cooked ham to share with family. And salads. Seafood. And seafood. And they're getting up early in the morning, opening gifts, and they're spending half of the day in the pajamas. And like you have seen, we went to barbecue. Yeah, they picnic. might have a special breakfast. Yeah, in say the park. with grandparents or some friends as well in the morning. Some people prepare special Christmas breakfast if they've got a lot of family and friends to see, or someone has to work and they can't come to the lunch. They come and visit early before they go to work. So the most important day is Christmas Day on the 25th. Powiem po polsku, najważniejszy dzień Świąt Bożego Narodzenia w Australii jest 25. Pierwszy dzień świąt. Wstają wszyscy rano w piżamach, otwierają prezenty, jedzą śniadanie, później mają takie, albo idą na piknik, tak jak myśmy pojechały daleko, żeby odwiedzić moją drugą córkę, pływają w morzu, albo do domu do nich ktoś przyjdzie, albo się gdzieś wszyscy spotkają w parku, każdy przyniesie jedzenie, szynkę wielką, nogę upieczoną i różne sałatki. Dla nich to jest najważniejszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. 26th now. Generally, you're not extremely religious. Most Australians don't see Boxing Day as a public holiday, as a religious holiday. It's more of a relaxing day off. People go shopping here because the shops reopen on Boxing Day, or they might go visit other family and friends, or they might go to the beach. It's mainly seen as a day off work rather than really strictly part of Christmas. Yes, and beside that, on the 26th, all of the shops are open, and apart from 80% probably people going shopping. So corporate offices and corporate businesses and banks and so on, most things are closed on Christmas Day, but shopping centres, large shopping centres are open on Boxing Day, and traditionally there's lots of sales, so lots of people go And on spend that day. all of the money they save for whole year. Yeah. During the 42 years I have been in Australia, I went only one time to shop to have a look how it is. There was no car park. There's no free, room. No so room. Too many crowds. Only huge items like TV or something you can buy on the special. Rest of the other small things, cosmetics, whatever, clothes, you can buy during the year also and pay less for that than you pay on the Boxing Day. Teraz powiem po polsku, 26 w Australii to jest dzień w większości na zakupy. Wszystkie sklepy są pootwierane, tylko biznesy pozamykane, miejsca pracy, biura, takie różne miejsca pracy, wszystko pozamykane,
ale jest otwarty każdy sklep, wielki sklep i ludzie lecą na zakupy. Ja przez 42 lata poszłam tylko raz zobaczyć, jak to wygląda. Nic nie kupiłam, nie ma nawet gdzie zaparkować auta. Nie możesz się ruszyć i Nie. musisz czekać. Napchane w środku. Długo to Nie możesz przejść, bo Nie. tak z ręki ci wypchają się. Nie, ale żeby kupić coś, to w ciągu roku kupisz taniej. Nie. Także na 26 jest to dzień dla, można powiedzieć, na zakupy, bo Boxing Day wszędzie reklamują, Boxing Day, przecena. I ludzie się tak przyzwyczaili. I tak jest. So for the Boxing Day, we still celebrate as a Polish tradition, but Australian celebrate different way, like she said. I prefer my Polish tradition. I think we finished. Wydaje mi się, żeśmy skończyły. There's a lot of traditions to get through. Lots of traditions, but if anybody else know Polish tradition, I have not mentioned. I just mentioned the traditions That I you've remember. experienced. Yeah. Oh, Please exactly. comment. Jeżeli ktoś z Polaków, którzy są na przykład za granicą teraz, bo wiem, że dużo takich jest, którzy dalej robią Wigilię i dalej tą samą tradycję utrzymują. Jeżeli myślicie, że ja coś ominęłam, to proszę napiszcie w komentarzu, bo ja to pamiętam tylko gdy byłam młoda i mała, ale gdy wyjechałam do Australii, dużo rzeczy może zapomniałam, bo wiem, że było jeszcze pisanie na drzwiach, przeróżne rzeczy. To muszę sobie przypomnieć i może kiedyś zrobimy następny filmik. So how do you think? We did well? We did well, I think, explaining a lot of the traditions. If you're still here with us, thanks very much for listening. See you next time. Jeżeli jeszcze słuchacie, dziękuję bardzo za słuchanie, za oglądanie mojego kanału i zapraszam do mojej córki też kanału. Link jest pod moim video. Bye bye! See ya. Bye.